Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Dzisiaj postanowiłam porozmawiać z Wami o dosyć trudnym temacie i zastanawiam się w ogóle, jak to wszystko ugryźć, bo miałam nagrywać o zupełnie czymś innym akurat dzisiaj, ale zamieniłam sobie tematy, zmieniłam trochę plany, dlatego że czuję, że potrzebuję na ten temat porozmawiać i trochę. Nie chcę powiedzieć, że edukować, bo specjalistą nie jestem, jakby będę to podkreślać. Nie jestem psychologiem, nie jestem terapeutą, nie jestem psychiatrą, więc nie chcę, żeby to był odcinek czysto jakiś, nie wiem, edukacyjny, tylko bardziej wydaje mi się, że chcę porozmawiać o tym, co mogą przeżywać osoby chorujące psychicznie, czego nigdy tak naprawdę mogą nie powiedzieć osobom wokół, bo czują się niezrozumiane. I będę tutaj mówić stricte na bazie moich własnych doświadczeń i nie wypowiem się na temat wszystkich chorób psychicznych, bo to jest nierealne, no bo się nie znam. Ja się znam na swoich doświadczeniach, ale jestem w stanie w pewien sposób zrozumieć dużo schematów myślowych, dużo jakichś ogólnych cech danych chorób i przynajmniej jeżeli chodzi o zaburzenia takie czysto depresyjne albo zespoły stresu pourazowego, czyli to, co ja przeżywam, no bo cierpię na złożone PTSD, to jestem w stanie, wydaje mi się, powiedzieć dużo. Tak stricte od takiej strony przeżywania tego, nie od strony, nie wiem, próby leczenia tego, no bo please, nie jestem od tego tutaj. Wydaje mi się, że poprzez ten odcinek, to gadanie do Was na ten temat, chcę zrzucić trochę z siebie taki balast, który gdzieś mi ciąży, bo jednak ostatnio miałam bardzo dużo przemyśleń o życiu, nie wiem skąd mi się to wzięło tak naprawdę, ale do wielu wniosków doszłam, no i też wiecie, cały czas jestem w terapii, więc cały czas mi tam głowa pracuje i dochodzi do coraz to kolejnych wniosków. Ale wydaje mi się, że ten odcinek może też być takim zwiększeniem świadomości. Bo teoretycznie się mówi coraz więcej o chorobach psychicznych. W ogóle głównie się mówi o depresji. Nie dziwi mnie to, no bo to jest bardzo częsta choroba, bardzo częsta. Ale głównie się o tym mówi, nie mówi się o innych chorobach i w sumie dalej mam wrażenie, że ten temat w niektórych środowiskach dalej jest jakimś tematem tabu, albo nawet jeśli nie jest tematem tabu, to ludzie myślą, że nie wiem, że ktoś sobie z choroby psychicznej robi alibi. A to jest w ogóle nie tak. To jest w ogóle. Jezu, nie, ja w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy sobie tak myślą. Zacznijmy w ogóle od tego, że nawet jeżeli ktoś robi dane rzeczy, które mogą, nie wiem, kogoś innego skrzywdzić i ten ktoś usprawiedliwia to chorobą psychiczną, to jakby nikt nie chciałby mieć takiego alibi. Serio, nikt nie chciałby mieć takiego alibi. Nikt. A z drugiej strony też wiem, że usprawiedliwienie nie równa się uzasadnienie. To są dwie różne rzeczy. I ja też musiałam sobie to gdzieś tam w głowie poukładać i jakoś to lekko poszufladkować, chociaż szufladkowania nie lubię, ale musiałam to sobie poukładać, żeby też właśnie pójść dalej stricte z moją chorobą. Bo jeżeli chodzi o właśnie PTSD czy złożone PTSD, to tak naprawdę według mnie to jest strasznie ciężka choroba i nie mówię tego dlatego, że ja ją przeżywam i chcę robić z siebie ofiarę losu. Tylko mówię to dlatego, że naprawdę ona niszczy człowieka od środka. Ona niszczy człowieka od środka i doszłam do tego wniosku, że tak naprawdę człowiek chorujący właśnie na zespół stresu pourazowego bierze odpowiedzialność za coś, co nigdy nie było jego odpowiedzialnością. PTSD to jest choroba, która swoje źródło ma w traumach. My jako ludzie, jako ofiary tych traum, osoby chorujące, ofiary traum, nie są w stanie
być odpowiedzialni za to, że ta trauma się wydarzyła. Nie. Sprawca traumy czy sprawcy traumy to są ludzie odpowiedzialni za to, co się z ofiarami teraz dzieje. I bierzemy odpowiedzialność za naprawienie swojej psychiki, dlatego że ktoś był odpowiedzialny za traumy, które w nas spowodował. I to jest może dla niektórych zawiłe i nie dziwię się, że to może być dla niektórych zawiłe, ale taka jest prawda. Bierzemy odpowiedzialność za coś, co nigdy nie było naszą odpowiedzialnością i, i to jest szczególnie bolesne, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, to była jedna z takich rzeczy, z którą mi się bardzo trudno było pogodzić, w której czułam ogromną niesprawiedliwość i uważam, że słusznie. I jeżeli ktoś też cierpi na PTSD, złożone PTSD i też tak czuję, to totalnie to rozumiem i mamy prawo czuć rozgoryczenie z tego powodu, ale niestety trzeba się z tym pogodzić, żeby iść dalej. Jeszcze jedna rzecz, z którą bardzo trudno było mi się pogodzić i wydaje mi się, że wiele osób chorujących psychicznie też może mieć takie myśli, to to, że nawet jeżeli już znajdziemy bliskie sobie osoby i będziemy starać się im wytłumaczyć to, co się z nami dzieje, to te osoby i tak nigdy nie zrozumieją nas w pełni. Nawet jeżeli chcą, nawet jeżeli po prostu są dla nas i chcą nas wspierać, to my bardzo często potrzebujemy zrozumienia, ale tego zrozumienia nigdy nie dostaniemy. Tak w pełni, w 100% nigdy. Jedyne co, to może specjaliści zrozumieją to w pełni, ale też nie wiadomo, czy zrozumieją to w pełni. Jeżeli czegoś ktoś nie przeżył, to nie zrozumie tego w pełni. Po prostu, koniec, kropka. I z tym też trzeba się pogodzić. I szczerze mówiąc, to z tymi myślami to się mierzyłam całkiem niedawno, tak bardzo intensywnie, że miałam różne sytuacje, że właśnie odpaliły mi się flashbacki emocjonalne, że naprawdę nagle mi po prostu psycha zjechała w dół diametralnie w ciągu 2 dni, ale nie będę się tutaj wgłębiać w szczegóły, dlaczego tak. I po prostu musiałam to wszystko później wyjaśnić i miałam wrażenie, że nikt mnie nie słucha, a tak naprawdę chcieli mnie słuchać, tylko nie rozumieli, bo po prostu nie są w stanie zrozumieć, bo nigdy czegoś takiego nie przeżyli, po prostu nigdy czegoś takiego nie mieli w sobie. I kurde, ja nie nagrywam tego odcinka, żeby tutaj, nie wiem, ryczeć przed wami, czy żeby robić z siebie ofiarę losu. Właśnie nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że stawiam się trochę po stronie wszystkich osób chorujących psychicznie na jakąkolwiek chorobę. I mówię tutaj w imieniu nas wszystkich. Jest nam ciężko. Jest nam cholernie ciężko. Nawet jeśli się uśmiechamy do ludzi, nawet jeśli wydaje się, że jest coraz lepiej w tej walce, to jest ciężko. Jest cholernie ciężko. Ja osobiście na terapii oczywiście rozmawiam z moją terapeutką na temat tego, jakie są objawy tego, że wychodzę z choroby, czyli właśnie takie złagodzenia objawów choroby. Dałam radę to na ostatniej sesji terapeutycznej zauważyć, także to też mnie bardzo ucieszyło. Ale to nie znaczy, że tej choroby nie ma. Prawda jest taka, z każdą chorobą psychiczną, czy każdą nawet poważniejszą chorobą fizyczną, typu nowotwór, my nie zdrowiejemy. My wchodzimy w remisję, czyli wyciszenie. To nie znaczy, że ta choroba wróci. Możliwe, że remisja będzie trwała do końca życia. Możliwe, że tak będzie, ale nikt nie jest w stanie tego zagwarantować. No nie ukrywam, że to jest bolesne i to bardzo, ale im szybciej się człowiek pogodzi z tą myślą, tym jakoś łatwiej się żyje. W sensie takim, że nie żyję nadzieją, że wyzdrowieję. Bo ja nie żyję nadzieją, że wyzdrowieję. Ja żyję nadzieją, że wejdę w remisję. Ja żyję nadzieją, że moje objawy się złagodzą. Że poczuję w końcu wiatr w żaglach, nie wiem, to, że rozwijam swoje skrzydła i mogę lecieć dalej przez życie.
To jest w tym wszystkim najważniejsze. Nie to, żeby wyzdrowieć, bo my nigdy w pełni nie wyzdrowiejemy, taka prawda. Jak już choroba psychiczna dopadnie głowę, to tak naprawdę ona tam jest. I tylko my jesteśmy w stanie swoimi myślami jakoś ją zwalczyć, w sensie nawet nie zwalczyć, tylko po prostu wyciszyć, bo choroba psychiczna to jest walka na całe życie. I naprawdę podziwiam wszystkie osoby, wszystkie, które chorują psychicznie i się nie poddały. I żyją dalej. Nawet jeżeli czują, że wegetują, a nie żyją, bo ja też coś takiego przeżyłam, to jestem dumna z takich osób, że one dalej żyją, że one dalej stąpają tutaj po tej ziemi i że po prostu dalej walczą. Bo wydaje mi się, że u takich osób prędzej czy później zrobi się trochę lepiej. Nie mówię, że poprawi się wszystko o 180 stopni nagle, ale myślę, że po takiej najcięższej walce przychodzi okres takiego złagodzenia, takiego, że będzie można trochę w tej walce odpocząć, ale to nie znaczy, że już jest remisja, to nie znaczy, że można sobie odpuścić. Nie. Trochę można odpocząć, bo najcięższa bitwa będzie zwalczona, będzie wygrana. A potem to już nie wiadomo, co dalej tak naprawdę. Dobra, bo ja już chwilami nawet nie wiem, co do was gadam, tak naprawdę, bo no temat jest ciężki, naprawdę, temat jest ciężki do tego stopnia, że ja cały czas mam łzy w oczach, cały czas i ja po prostu mam takie, Jezus Maria, Monia, nie płacz. Po prostu, Monia, nie płacz. Po prostu też chcę, żeby ten podcast był szczery, tak? Chcę, żeby ten podcast był szczery, chcę, żeby ten podcast był zarówno dla mnie, jak i dla was, żeby on był zarówno na lekkie tematy, jak i na ciężkie tematy. No i dzisiaj właśnie potrzebowałam czegoś takiego jak ciężki temat. Ciężki temat, bardzo związany ze mną. W ogóle ja tak sobie ostatnio dużo właśnie myślałam o życiu. Dużo myślałam o tym, co się tam gdzieś w tej mojej głowie dzieje, co ja czuję. No i właśnie pytanie, co ja czuję. Wy wiecie, że ja jestem osobą, która lubi promować pozytywną energię i dalej to lubię robić i nie chcę okłamywać samej siebie, że nie jestem pozytywna. W ogóle wiecie co, ja nie wiem, czy ja jestem pozytywna. Znaczy, chcę być pozytywna i wiem, że pozytywne myślenie uratowało mi w jakiś sposób życie. Taka jest prawda. Ale ja serio, naprawdę, ostatnio miałam rozkminę, gadałam z koleżanką z pracy, że ja nie wiem, czy moje pozytywne podejście to jest mój charakter, czy moja maska. Ja tego nie wiem. I nie dlatego, że udaję kogoś, kim nie jestem. Nie. To nie dlatego, bo ja nikogo nie udaję. Ja po prostu wiem, że musiałam nauczyć się pozytywnego myślenia w momencie, w którym miałam najgorzej w swoim życiu. I dzięki temu dalej żyję i się nie poddałam. Musiałam się tego nauczyć. Ja nie byłam taka zawsze. I jeżeli się tego nauczyłam, to może to się stało już częścią mojego charakteru. Ale ja tego nie wiem. Ja tego nie czuję. Ja chwilami czuję, nawet bardzo często, częściej niż chwilami, czuję po prostu pustkę. I to jest ciężkie do wyjaśnienia. I myślę, że nie tylko ja tak mam. Ja czuję pustkę. Ja szczerze wam powiem. Ja niby tam, wiecie, nagrywam te filmiki, nagrywam podcast dla was, a prawda jest taka, że jak ja na przykład nie mam pracy danego dnia i nie muszę wstać rano, to ja nie mam motywacji, żeby wstać rano. Po prostu nie mam motywacji. Teoretycznie terapeutka ostatnio mi powiedziała, że mam motywację wtedy do odpoczynku. I w sumie ma to trochę sensu. Ale z drugiej strony ja też mam inne rzeczy niż pracę. Mam studia, mam
nie wiem, właśnie nagrywanie filmików, mam różne moje projekty, plany, tworzenie muzyki, jakieś nawet rozwiązywanie krzyżówek głupie, naprawdę. Mam Mam to w głowie. Chcę to zrobić, ale nie mam motywacji, żeby wstać, bo to nie jest coś takiego, że ja muszę tam być i koniec. Że wiecie, że ja muszę, bo inaczej nie zarobię pieniędzy. Jeżeli czegoś takiego nie mam, to mi się nie chce wstać. Ja aktualnie, wiecie co, aktualnie jest godzina 13 prawie. Ja o godzinie przed 12 już miałam wyjechać z domu, żeby załatwiać jedną rzecz, ale uznałam, że pojadę później, bo się wyrobię, bo będzie wszystko git. A teraz siedzę w ubraniach, w których spałam i nagrywam do was to. Jeszcze mam brudne włosy, bo mi się nie chciało ich myć wczoraj, a miałam je wczoraj umyć, dzisiaj je umyję, no bo jutro jadę do pracy już. No. Więc wiecie, to nie jest takie wszystko czarno-białe, tak? Że nie wiem, nagle jest źle, a potem ściana i jest nagle dobrze, jest wszystko super, pozytywna energia, let's go! Nie. I mówię o tym dlatego, że wokół was może być bardzo dużo osób, które teoretycznie są wesołe, teoretycznie zakładają swego rodzaju maski, a koniec końców okazuje się, że są to osoby głęboko cierpiące w duszy. Bardzo często te najweselsze osoby to są osoby, które najwięcej przecierpiały w życiu. No, taka jest prawda, no bo musiały się w pewnym momencie nauczyć tego, żeby jakoś te złe myśli od siebie odpychać. A propos w ogóle złych myśli, to nie jest tak, i od razu to mówię tutaj do wszystkich was, to nie jest tak, że w momencie, w którym człowiek chodzi na terapię, leczy się lekami, czy cokolwiek robi i teoretycznie jego stan się poprawia, to nie znaczy, że złe myśli, w różnym tego słowa znaczeniu, przestają przychodzić. One cały czas są. One cały czas męczą. I to jest właśnie to, że osobom chorującym psychicznie jest strasznie ciężko, bo te myśli cały czas przychodzą. I to, że u tych osób jest teraz lepiej, że lepiej funkcjonują, to dlatego, że lepiej nauczyły się walczyć z tymi myślami. Lepiej nauczyły się je jakby odpychać od siebie, a nie przyjmować, myśląc, że to prawda. Prawda jest taka, że im mniej walczysz, tym jesteś coraz bardziej chory. Im więcej walczysz, tym jesteś coraz zdrowszy, nazwijmy to tak. Coraz zdrowszy, ale coraz bardziej zmęczony. I to jest błędne koło. To jest błędne koło chorób psychicznych i taka jest prawda i nic tego nie zmieni tak naprawdę. Powiem wam o tym na swoim przykładzie, bo tak mi najłatwiej. To, że ja teraz nie mam kompleksów, na przykład, to nie znaczy, że mi nie przychodzą do głowy myśli, że jednak jestem brzydka. To nie tak. Mi przychodzą do głowy te myśli, że nie wiem, że jestem brzydka, że jestem gruba, że jestem taka, a nie inna. Zaczynam się jakby, wiecie, po prostu moje myśli tak naprawdę przejmują moją głowę i chcą zrobić ze mnie gówno. I wtedy ja muszę walczyć. I wtedy wychodzi zdrowa część mnie, to jest wszystko oparte tak naprawdę na rozmowach wewnętrznych, na konfliktach wewnętrznych wręcz, że po prostu wychodzi zdrowa część mnie gdzieś tam w moim mózgu i mówi, co ty gadasz? Ja jestem piękna, ja jestem gruba, ale to nie świadczy o tym, że jestem brzydka. Lubię swoje ciało. Bardzo mi się ono podoba i to wiecie, to jest po prostu takie gadanie jak krowie na rowie do tej chorej części mózgu, która wam mówi te wszystkie dziwne, straszne myśli. I to jest ciągła walka. Ciągła! Albo na przykład jeśli chodzi o mycie się, czy mycie zębów, czy mycie włosów, to nie jest tak, że osoby chorujące psychicznie są flejtuchami i o siebie nie dbają.
To jest tak, że są tak bardzo zajęte walką psychiczną i tym odpieraniem złych myśli, tym odpychaniem od siebie tych złych myśli, tą walką, żeby jakoś przetrwać, że już nie starcza sił na to, żeby się umyć czy umyć zęby. I teraz nie chodzi mi o to, żeby usprawiedliwiać to, żeby robić z choroby psychicznej alibi. Chodzi mi o to, żeby ludzie byli bardziej wyrozumiali. Bo to też nie chodzi o to, że no jak ktoś jest chorujący psychicznie, no to niech o siebie nie dba, bo przecież on nie ma siły i tak dalej. Nie. Po prostu czasem są takie momenty, kiedy ktoś nie ma siły, ale warto wziąć się w garść i w pewnym momencie, chociażby, nie wiem, chociaż raz na tydzień pójść pod prysznic. Na przykład. I to już jest ogromne osiągnięcie. Naprawdę ogromne. I tu o to chodzi. Nie o usprawiedliwianie, nie o dawanie komuś fory, dlatego że jest chorujący psychicznie, tylko o to, żeby mieć większą wyrozumiałość do tych osób. Chodzi o to, żeby te osoby wspierać, a nie odpychać jeszcze bardziej, dlatego że o siebie nie dbają, bo nie mają na to siły, żeby o siebie dbać. Chodzi o to, żeby wspierać te osoby i małymi kroczkami pomagać im wychodzić na prostą, chociażby w tak, można by było powiedzieć, basicowych rzeczach. Chociażby to. W ogóle tak sobie pomyślałam, przełóżmy sobie taką chorobę psychiczną na chorobę fizyczną. I przypomniał mi się przykład z mojego życia. 2,5 roku temu leżałam w szpitalu. Miałam zabieg. W ogóle zupełny tak naprawdę przypadek. Niemal z dnia na dzień wylądowałam na stole operacyjnym. Taka sytuacja, nie? Ale leżałam w szpitalu łącznie jakieś 4 dni i nie przypominam sobie, żeby przez te 4 dni się pójść umyć. A dlaczego? Bo tak średnio miałam siłę, bo miałam zabieg, bo byłam po narkozie, bo nie mogłam wstawać, bo mnie bolało jak wstawałam pierwszy raz. Się podnosiłam do siedzenia z 15 minut pierwszy raz. Po prostu naprawdę. Później to, że w ogóle sama sobie chodziłam, jeszcze z podpiętą kroplówką, to już było git. Ja szybko doszłam do siebie. Potem, jak dochodziłam już do siebie w domu, to spacer na jakieś 500 metrów to był wyczyn. I w chorobach psychicznych jest to samo. Czasem człowiek jest tak zajęty walką w głowie, że nie ma siły pójść się umyć i w momencie, w którym w pewnym momencie pójdzie się umyć, to jest ogromne osiągnięcie. I tak można działać małymi kroczkami, a nie mówić, że ktoś jest flejtuchem, ktoś o siebie nie dba, a w ogóle ta osoba to jest jakaś dziwna. Jezus Maria! Szczerze mówiąc, nagrywając ten odcinek, przypomina mi się dużo rzeczy z mojego życia. Już na szczęście nie na zasadzie flashbacków emocjonalnych, tylko na zasadzie po prostu tego, że jest mi zwyczajnie przykro. Bo jeżeli myślicie, że jakby ja się pogodziłam ze swoją przyszłością, to może i tak, ale dalej jest mi ciężko. Dalej jak czasem sobie o tym przypomnę, to po prostu ryczę. I nie jestem w stanie tego zatrzymać, po prostu nie jestem w stanie, bo jest mi przykro. Bo sobie przypominam o tym, co ludzie o mnie mówili, co ludzie o mnie myśleli, jak ludzie mnie traktowali. No i takie tam. Więc nie mówię tego, żebyście się litowali. Ja w ogóle nienawidzę litości tak naprawdę. Ja nienawidzę litości. Ja jedyne, o czym marzyłam przez całe życie, to współczucie. Wysłuchanie. Powiedzenie mi, że naprawdę ktoś mnie rozumie, naprawdę, żeby ktoś nie wziął mnie za wariata. I musiałam się w pewnym momencie pogodzić, że nigdy ten moment nie nastąpi, bo prawdopodobnie nigdy nie poznam osoby, która przeżyła to, co ja. Let's go! Nie, no już się trochę śmieję, no bo co mam płakać? No w sensie jak człowiek potrzebuje płaczu, to niech se płacze, tak? Ale ja tutaj też nie chcę naprawdę przed wami tutaj ryczeć i robić z siebie ofiary. Nie, ja nienawidzę litości. Mi po prostu jest przykro po ludzku. I chcę, żeby ten podcast i w ogóle wszystko, co robię w internecie, wszystko, z czym się do was pokazuję, żeby to było prawdziwe. Dlatego nie chcę też tutaj płakać na siłę, ale jeżeli nie potrafię tego zahamować, to nie hamuję.
Po prostu mam łzy w oczach, bo jest mi przykro, bo jest mi ciężko, bo przypominam sobie o tym wszystkim właśnie teraz, co się tam działo w moim życiu. Działo się dużo. O wielu rzeczach pewnie nigdy się nie dowiecie, a może kiedyś o tym wspomnę, nie wiem. Nie wiem, ale dużo się działo, naprawdę dużo się działo, strasznie dużo się działo. I teraz co? Wyszłam z tego, wyszłam. Zaczęłam nowe życie. Let's go! Tylko, że fakt, że zaczęłam nowe życie, wcale nie świadczy o tym, że tamto życie się skończyło na dobre. Wiecie co, jeżeli chodzi o właśnie PTSD, to musiałam się też pogodzić z tym faktem, że ta moja traumatyczna przeszłość zawsze będzie częścią mnie. Musiałam się pogodzić z tym, że mogę ją oddzielić grubą kreską, ale mimo wszystko nie jestem w stanie się od niej odciąć na dobre, bo to zawsze będzie część mnie, bo to, co się wydarzyło, to się wydarzyło. I ja tego nie jestem w stanie wymazać z pamięci. Mój mózg dużo rzeczy wymazywał, wiecie? W sensie przy chorobach psychicznych wydaje mi się, że, głównie przy traumach to jest tak, że mózg ma reakcję obronną, że wymazuje rzeczy. Że po prostu wypiera, wymazuje, że człowiek ma luki w pamięci. Ja większości swojego życia nie pamiętam, bo mi mózg to wymazał po prostu. Ja sobie czasem w randomowych momentach przypominam różne rzeczy z mojego życia. Czasem mniej radosne, czasem bardziej radosne, czasem traumatyczne, a czasem mega fajne. Tak sobie randomowo czasem przypominam po prostu, nie wiem, jakąś scenę, byłam za dzieciaka gdzieś tam, coś tam, z kimś tam robiłam, coś tam. No i jakby w randomowych momentach to się dzieje. I wiecie co? Dopiero teraz mój mózg jest w stanie to odblokować, dlatego że dopiero teraz, czy tam nie wiem, 2 lata temu, czuł się na tyle bezpiecznie, żeby to odblokować. Więc no, jak sobie zaczęłam zdawać z tego sprawę, jak to wszystko działa, to się trochę przeraziłam, ale później uznałam, że dobra, już jestem silna, elo, lecimy do przodu, no. Nie wiem, w sensie, ja wiem, ja dzisiaj brzmię, jakbym miała jakieś, wahania nastrojów na poziomie, nie wiem, level 1000, nie wiem. Ja wiem. Ja po prostu, właśnie o to chodzi, że ja w sobie czuję taki chaos, jak o tym gadam. I myślę, że bardzo wiele osób chorujących psychicznie właśnie czuje ten chaos. Jezus Maria, wiecie co, naprawdę. Ostatnio w ogóle miałam problem z tym, żeby znaleźć w sobie jakieś marzenia, do tego mogę zaraz przejść, ale chcę powiedzieć o tym, że marzę, w jakiś sposób marzę o tym, żeby ludzie zwiększali swoją świadomość na temat chorób psychicznych. I nie chodzi tutaj o to, żeby znali objawy każdej z tych chorób, żeby, nie wiem, wszyscy się stali nagle terapeutami czy psychiatrami na świecie. Nie. Chodzi o to, żeby ludzie jakby zwiększali świadomość na temat tego, że choroby psychiczne nie są usprawiedliwieniem, ale są bardzo dużym uzasadnieniem. Nikt nie chce takiego alibi i nawet jeżeli ktoś wygląda i się zachowuje z wierzchu, że tak powiem, spoko, to nie znaczy, że nie jest mu ciężko w środku. Prawda jest taka, jeżeli chodzi o mnie, że ja musiałam się nauczyć maskować emocje. Musiałam. Nie miałam innego wyjścia. Żeby przetrwać, musiałam maskować emocje. Żeby przetrwać, musiałam rozpoznawać czyjeś emocje w ułamku sekundy. Żeby przetrwać życie. Żeby przetrwać w mojej przeszłości. I teraz dlatego mój mózg nadmiernie analizuje. Dlatego mam overthinking bardzo często. Dlatego ciągle myślę o tym, czy coś powiedziałam nie tak. Dlatego ciągle tak naprawdę też sprawdzam swoje filmiki, które nagrywam, żeby nie powiedzieć czegoś za dużo. No, nawet w tym, co teraz do was mówię, to mam w sobie jakąś taką
nawet nie barierę, tylko coś takiego, że kurde, nie mogę powiedzieć za dużo w internecie, bo bardzo dużo osób może to wykorzystać przeciwko mnie, więc ja muszę uważać na to, co mówię, bo jednak nie chcę, żeby ludzie wykorzystywali to przeciwko mnie i to jest w kółko taka gonitwa myśli. Plus jest taki, że przynajmniej u mnie, ja nauczyłam się łapać na tej gonitwie myśli, że ja czasem mam, nie wiem, randomowo czasem mam coś takiego, wstaję i mówię: Jezus Maria, jak mi się nie chce wstać, ale przecież muszę nagrać jeszcze jeden filmik, a tutaj zmontować drugi. Jezus, miałam jechać na uczelnię po jakieś dokumenty, a tutaj jeszcze coś, no nie? Moja głowa zaczyna się nakręcać i dosłownie jedna myśl po drugiej. I to, z czego osobiście jestem dumna, chcę też sobie mówić, że jestem dumna, żeby właśnie podnosić sobie trochę poziom własnej wartości, to jestem dumna z tego, że nauczyłam się łapać na gonitwach myśli. Że jak ja mam gonitwę myśli, to sobie w pewnym momencie mówię takie: Monia, stop. Monia, stop. Ogarniesz to wszystko. Będzie dobrze. Ty to zrobisz. Po kolei. Zajmij się jedną rzeczą, potem zrobisz kolejną i kolejną i kolejną. I to działa. Także tutaj w jakiś sposób jestem z tego dumna, tak? Jestem dumna z wielu rzeczy w sumie. Serio. Jestem dumna z wielu rzeczy. W ogóle z całej mojej pracy, tej psychicznej, którą zrobiłam, bo tego było ogrom. I myślę, że tylko osoby właśnie chorujące psychicznie tak naprawdę zrozumieją, jak dużo jest pracy psychicznej, żeby w jakiś sposób zacząć normalnie funkcjonować. No. I chciałabym, żeby po prostu ludzie to bardziej rozumieli. Nie mówię, żeby rozumieli dokładnie, co ktoś czuje, bo to nie jest możliwe, ale żeby po prostu zwiększali swoją świadomość na temat tego wszystkiego i żeby wspierali. Żeby ludzie wspierali siebie nawzajem. Czy to jest takie ciężkie w sumie? W dzisiejszych czasach tak. I nie wiem dlaczego. I nawet mi się nie chce rozkminiać dlaczego. Ja uważam, że ten świat schodzi na psy. Naprawdę. Jakby serio, ja wiem, ja pozytywne myślenie, wszystko pięknie, ładnie, ale mówiąc szczerze, uważam, że świat schodzi na psy. Nasze życie może być piękne, jeżeli sobie je ułożymy, żeby było piękne. Świat, jako świat zewnętrzny, schodzi na psy. Bardzo. I szczerze, im szybciej się z tym pogodziłam, tym lepiej mi się zaczęło żyć, bo uznałam, że mam wszystko gdzieś i po prostu robię swoje. Więc wiecie, teraz to już mam takie: dobra, hejterzy, wywalone. Dobra, ktoś jest dla mnie niemiły, wywalone. Dobra, coś tam, nie wiem, życie mi się wali, wywalone. Robię swoje. Nie no, często jest ciężko, no, ale no jak... Jezus. No, widzicie, to jest moja kolejna reakcja obronna. Śmiech nerwowy. Let's go. Ale i tak już jest to rzadziej w sumie. W sensie, czasem to chcę się śmiać i robię to świadomie, ale bardzo często robiłam to nieświadomie, nawet na terapii. No. I też już to trochę zwalczyłam, więc let's go. Ja teraz bardzo często wręcz ludziom mówię, że jak się zaczynam śmiać w sytuacji stresowej, to zaczynam ludziom mówić: słuchaj, żeby nie było, ja się śmieję, kiedy się stresuję, okej? Jakby dosłownie ja mówię wprost. Według mnie życie byłoby łatwiejsze, gdyby zaczęło się mówić po prostu wprost o tym, co się czuje. Według mnie komunikacja jest kluczem. I jakby ja wiem, czemu bardzo dużo osób cierpiących w jakiś sposób psychicznie nie mówi o tym, co czuje, bo się czuje niezrozumianym. I w momencie, w którym byłaby gwarancja, że druga osoba cię zrozumie i wysłucha i powie ci: jestem z tobą, nawet nie, że poczuje to, co ty, tylko powie ci: jestem z tobą, możesz się wygadać, to ta druga osoba by powiedziała wprost, co czuje. Ale nie ma tej gwarancji w tym świecie, bo ludzie są okrutni. Nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy na pewno. Albo na przykład było coś takiego, że kiedyś ktoś został zraniony właśnie w takiej sytuacji, bo się otworzył, został zraniony, więc potem się zamknął na to. Ja tak mam. I wiecie, ja mówię do was teraz szczerze i spoko. Jakby dla mnie to nie jest problem. Ja się cieszę, że mogę o tym mówić, że mam tą przestrzeń, bo z jednej strony jest to też dla mnie odciążenie, z drugiej strony uważam, że dużo osób może po prostu poczuć się w jakiś sposób zrozumianym, no nie? Właśnie w ten sposób, że
że ja o tym mówię, że ktoś może się utożsamić i dzięki temu ktoś może w jakiś sposób poczuje się lepiej. I don't know. Mam nadzieję, że tak jest, tak? No ja na przykład mam tak, no w sumie nie tylko ja pewnie, że ja w kwestii miłości się bardzo zamknęłam. A to dlatego, że dużo facetów mnie skrzywdziło na różny sposób, że tak powiem, jakby. Wiecie co, to w ogóle fakt, że ja już potrafię mówić o swoich traumach tak w miarę wprost, to też jest dużo pracy mojej psychicznej i myślę, że w sensie szczerze podziwiam też osoby, które potrafią powiedzieć wprost o swoich traumach, bo to świadczy o ogromnej sile psychicznej. Naprawdę. To świadczy o ogromnej sile psychicznej, że możesz to powiedzieć wprost, że możesz się z tego śmiać. Ja się z tego śmieję w sumie. Naprawdę. Jest, serio, jest potężnie czasem. Wiecie, jak mam takie środowiska, w których mogę naprawdę, wiecie, po prostu polecieć czarnym humorem level hard, to dosłownie potrafię śmiać się z tego, że próbowałam zniknąć z tego świata, że tak powiem, że się krzywdziłam, wiecie, ostrymi narzędziami, żeby tam wiecie, nie było problemów z niepoprawnym słownictwem. I nie mówię, że ja się ogólnie z tego śmieję, bo absolutnie nie, bo to są strasznie poważne rzeczy. Ja mówię o sobie. Ja się śmieję z tego, że ja to robiłam. Jakby, bo co, mam płakać? Jakby, ludzie to wiedzą. Ja się z tego śmieję, jakby, to jest totalnie po prostu czarny humor. Ja uwielbiam czarny humor, by the way. Ale wracając do tematu, wiecie, dużo facetów mnie skrzywdziło. Mój związek z byłym był toksyczny z obu stron, teraz z perspektywy czasu to wiem, ale do niego nic nie mam, jakby spoko, po prostu nie wyszło. I też tam dużo przeżyłam swojego. No, 2 facetów mnie zmolestowało. No, to jakby, życie, nie? I się jeszcze różne, a nie, nawet 3 w sumie. Teraz to przypomniałam. W sensie przypomniałam sobie o jednej sytuacji też z życia, no ale już w sumie za dużo o tym nie myślę, to było dawno. Nie powiem, że nieprawda, ale było dawno. No jakby wiecie, to jest właśnie moja reakcja obronna. Ja się z tego śmieję. Ja się z tego śmieję. Jakby nie śmieję się z tego, że takie rzeczy się dzieją, bo to jest okropne. Ja się śmieję z tego, że mi się to przydarzyło. Żeby nie było. Jakby to jest to. To jest różnica. To jest duża różnica. No ale wiecie, zostałam skrzywdzona, let's go. I też w różne inne sposoby zostałam skrzywdzona i po ostatniej akcji, że tak powiem, takiej, gdzie dosłownie poczułam się potraktowana jak szmata, to powiedziałam sobie, że już tyle razy, jak się przed kimś otworzyłam, to wyszło to źle, że ja już się nigdy przed nikim nie otworzę. W kontekście romantycznym. W sensie po prostu, że nie wiem, że ktoś mi się podoba, że do kogoś coś czuję, że coś tam, nie wiem, że może byśmy spróbowali czegoś więcej. Nawet coś takiego. Powiedziałam sobie nigdy w życiu. I mój mózg się tego trzyma. I mój mózg jest po prostu taki, że dosłownie, jeżeli ktoś pierwszy mi czegoś takiego nie powie, to ja nie powiem tego pierwsza. Po prostu mój mózg jest absolutnie. On ma barierę, on ma ścianę, on ma mur i powiedział sobie nigdy więcej. Powiedziałaś sobie, Monia, nigdy więcej, to nigdy więcej. Koniec, kropka, let's go. I w ten sposób dalej jestem sama. Także let's go. A nie mówię, że nie brakuje mi tej miłości, bo trochę brakuje, ale z drugiej strony nie jestem w stanie się otworzyć na cokolwiek więcej, nawet jeżeli gdzieś by była jakaś perspektywa, że tak powiem, to trochę mam jakąś barierę. Z jednej strony chciałabym, z jednej strony trochę chcę łamać tą barierę, z drugiej strony nigdy wprost czegoś nie powiem, tak? I i to jest po prostu pokręcone, naprawdę, ale czasem nasz mózg potrafi zrobić tak potężne bariery, tak potężnie się chronić po przeszłych traumach, że to jest masakra. I naprawdę ten, kto tego nie przeżył, nigdy nie zrozumie. Także podsumowując ten mój piękny wywód, to chodzi o to, że przydałoby się w tym świecie więcej współczucia.
dla tych osób i więcej uznania dla osób chorujących psychicznie, dlatego że wykonują naprawdę ogromną robotę w swoim mózgu. Przydałoby się więcej wsparcia wśród ludzi i rozróżnienia pomiędzy uzasadnieniem danych zachowań, a usprawiedliwieniem danych zachowań. Bo można uzasadnić, czemu ktoś robi tak, a nie inaczej, ale nie usprawiedliwiać tego, tylko motywować daną osobę do zmiany, ale też nie zmuszać tej osoby do zmiany, bo jeżeli ktoś się sam nie chce zmienić, to nigdy się nie zmieni, ale w sumie w pewnym momencie osoba chorująca psychicznie trafia na takie dno, że aż sama się chce od niego odbić i w sumie to jest jedyny moment, kiedy można coś zmienić. Ja też tak mam, że jak wpadam w jakieś załamanie psychiczne, nie wiem, z jakiegokolwiek powodu, I don't know, już mi się nawet nie chce myśleć, to po prostu ja wpadam i w momencie, w którym osiągnę swego rodzaju dno, może nawet nie takie dno dna, że tak powiem, ale bo mam wrażenie, że w moim przypadku to dno czasem jest trochę wyżej. Że jakby ono nie jest jakoś bardzo nisko, tylko czasem jest wyżej. Czasem już na wyższym etapie funkcjonowania niż kiedyś, uważam, że to jest dno moich możliwości i uważam, że chcę się od niego odbić. Ale to i tak jest dno, tak? Więc chodzi o to, że jak człowiek dojdzie do dna, to wtedy jest się w stanie od niego odbić i wtedy zmieniamy wszystko małymi kroczkami. Fajnie by było, wtedy świat by chyba funkcjonował lepiej, nie? W sensie, że zrozumienie tych spraw przez ludzi to by sprawiło, że świat by funkcjonował lepiej, ale świat jest okropny. Nie no tak jak mówię, no świat... Dobra, wiecie co, ja nie chcę być tutaj jakąś pesymistyczną duszą, bo nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja już patrzę na to wszystko mega racjonalnie i patrzę, po prostu nazywam wszystko po imieniu. Wiecie co? Nazywanie wszystkiego po imieniu też mi pomogło wyjść z choroby i myślę, że jeżeli wy cierpicie na chorobę psychiczną, to też wam może pomóc. W sensie, to będzie na początku bolesne. Przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o PTSD, to jest bardzo potrzebne, ale bardzo bolesne, bo wiecie, w momencie, w którym coś przeżywacie i pierwszy raz w życiu jesteście w stanie nazwać to, powiedzmy, z mojego doświadczenia, właśnie, wiecie, wprost molestowaniem, zderzacie się ze ścianą. Zderzacie się z okropnym wstydem, że byliście ofiarą czegoś takiego. A potem zaczynacie się coraz bardziej przyzwyczaić do tego. I teraz jestem na etapie mówienia, jakby byłam ofiarą molestowania, let's go, nie? No i jakby było. Było, minęło, już nie ma, let's go. I też na koniec wspomnę o tym, że walka jest żmudna, walka jest trudna, walka jest długa, bardzo długa, ale warto. Warto, serio, warto. W sumie mi nawet to gadanie trochę pomogło dzisiaj. Tak wyjść z takiego dołka dziwnego. Chyba tego po prostu potrzebowałam, wiecie? I tak w ogóle ostatnio bardzo ciężko mi było znaleźć jakieś marzenia w sobie. Jedynym moim marzeniem było to, żeby w końcu wyzdrowieć, gdzie tak naprawdę nie do końca da się wyzdrowieć, tylko po prostu wejść w remisję. No ale chodzi o to, że marzyłam tylko i wyłącznie o spokoju i o tym, żeby wejść w remisję. A teraz tak, miałam taki moment trochę przestoju, a teraz zaczęłam tak chyba coraz bardziej czuć, wiecie? Coraz bardziej odzyskiwać trochę te swoje marzenia. Chociaż też nie wiem, bo bardzo często czuję tą dziwną pustkę w środku. I też nie wiem, o co kaman. Ale będę o tym rozmawiać na terapii, jakby. To wiecie, to jest długa walka, tak? Ja się cieszę z tego etapu, na którym jestem, bo wiem, że już zrobiłam kawał dobrej roboty i wy też bądźcie z siebie dumni. Bądźcie z siebie dumni, że dalej żyjecie. Bądźcie z siebie dumni, że dalej idziecie do przodu, że dalej walczycie, że się nie poddajecie. Ja jestem z was dumna. Wy też bądźcie z siebie dumni. I na koniec powiem o jeszcze jednym. Bądźcie życzliwi dla tego swojego wewnętrznego dziecka, co? W nas jest wewnętrzne dziecko. I ja się nauczyłam też, jeżeli chodzi właśnie o stricte stres pourazowy, że to wewnętrzne dziecko przeżywa głównie ten stres. Nie my jako dorośli. W sensie przynajmniej u mnie jest tak, że ja jako dorosła już jestem w stanie wziąć
inicjatywę, no nie? Przejąć tą inicjatywę, przejąć stery. I ta wewnętrzna Moniczka, ta mała dziewczynka, ona może sobie płakać, bo ona po prostu cierpi, ale wtedy ja z nią rozmawiam. Dosłownie to wygląda tak, że Monisiu, nie denerwuj się. To, 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 to jest tylko chwilowe. Ja teraz przejmuję stery. Ja wiem, że jest ci ciężko, mi też jest ciężko, ale ja jestem w stanie teraz już przejąć stery. Dosłownie tak rozmawiam z samą sobą. I to mi pomaga. I myślę, że ogólnie wam też to może pomóc. Więc bądźcie życzliwi dla tego wewnętrznego dziecka. Pozwólcie jej marzyć, pozwólcie jej się pobawić, czy tam jemu. Pozwólcie. Pozwólcie temu dziecku przeżywać piękne chwile. Nie zamykajcie się na to wewnętrzne dziecko, bo ono w was jest. I ono tam na was liczy i na was czeka. I poprzez walkę zobaczycie, że zarówno wam dorosłym bądź dojrzałym, jak i temu wewnętrznemu dziecku będzie coraz łatwiej i coraz lepiej. Trzymam za was wszystkich kciuki i jestem z was wszystkich bardzo, bardzo dumna. Trzymajcie się. Love ya so much.